Na temat trzech najniebezpieczniejszych niemieckich dowódców wojny podwodnej roku 1940 napisano setki książek i praktycznie już nic nowego, zaskakującego odkryć nie można. Jednak niektórzy autorzy książek wymyślają historie, które z faktami nie mają nic wspólnego. Dokładnie rzecz ujmując, chodzi o spotkanie trzech asów wojny podwodnej: Priena, Szepkego i Kretschmera oraz zakładu, który miał zostać przyjęty przez całą trójkę. Serdecznie zapraszam na kolejne kilka chwil z historią. W listopadzie roku 1940 w Lorient, jednym z francuskich portów Zatoki Biskajskiej, przy stoliku eleganckiej restauracji siedziało trzech najwybitniejszych w tym czasie dowódców okrętów podwodnych. Trójka asów admirała Karla Denitza, kapitan Günther Prien, kapitan Otto Kretschmer oraz kapitan Joachim Szepke. W pewnym momencie kapitan Szepke zaproponował pozostałej dwójce oficerów zakład. Ten z nich, który pierwszy zatopi 250 000 ton statków wroga, będzie mógł pić, jeść i bawić się do woli na koszt pozostałej dwójki. Wszyscy trzej oficerowie zakład mieli przyjąć. Od zawsze wśród dowódców okrętów podwodnych istniała pewna rywalizacja o palmę pierwszeństwa w zatopionym tonażu wroga. Jednak elegancka francuska restauracja wzbudziła we mnie pewne podejrzenia. Oficerowie Kriegsmarine do tego rodzaju lokalu chodzili ze swymi dziewczynami, kochankami, tudzież z tak zwanymi wojennymi żonami. Wolny czas pomiędzy patrolami w swoim gronie spędzali w kasynach. Porucznik Herbert Werner, dowódca U-415 oraz U-953, tak oto opisał oficerskie kasyno w mieście. Pewnego łagodnego wieczoru zostałem wprowadzony w pikantne życie portu przez paru niedawno poznanych towarzyszy niedoli. Sączyliśmy właśnie w barze bazy koktajle i graliśmy w karty, opowiadając kawały i snując morskie opowieści. Nagle, zupełnie nieoczekiwanie, na Forstera spadło olśnienie. Słuchajcie, przyjaciele, a co powiedzielibyście na małe, skromne poświętowanie w mieście? Wieczór, który zaledwie się zaczął, wart byłby zakończenia u madame. Zewrzyjmy szyki i ruszajmy do Sybii. Propozycja przyjęta została oklaskami, a mnie jako nowicjusza w oficerskich kręgach Brestu szczególnie ona pociągała. Poprosiłem jednakże mego kolegę Schreibera o wyjaśnienie znaczenia tego forsterowskiego, wesołego wykrzyknika, kończącego sugestię. Co to takiego Sibifred? Najpierw przełknął on duszkiem swój dżin, potem rozjaśnił w uśmiechu twarz i powiedział: Si, jak kasino. B, jak bar. Casino bar jest jednym słowem miejscem, gdzie można ugasić pragnienie wybornym francuskim winem i utopić w nim wszelkie smutki, a potem zadowolić najwybitniejsze apetyty, obcując z pięknościami madame. Wszystko wśród absolutnej prywatności. Casino bar przedstawił również Wolfgang Petersen w filmie z roku 1981 pod tytułem Das Boot, czyli okręt. Sprawdziłem, z jakiej okazji mogli spotkać się trzej najwybitniejsi oficerowie U-Bootwaffe. Okazało się, że 4 listopada 1940 roku kapitan Otto Kretschmer otrzymał z rąk Hitlera liście dębu do Krzyża Rycerskiego. Liście dębu z mieczami przysłał mi do odcinka pan Kazimierz Szwed z Jawora, z południowej Polski, któremu serdecznie dziękuję. Takie liście dębu z mieczami Otto Kretschmer otrzymał 26 grudnia 1941 roku, będąc już w alianckiej niewoli. Jednak kapitan Günther Prien wypłynął w kolejny patrol dzień wcześniej, 3 listopada 1940 roku, a który zakończył 6 grudnia 1941 roku, a więc nie było możliwości, by cała trójka podwodnych asów spotkała się w listopadzie 1940 roku.
W grudniu też nie było takiej możliwości do wspólnego świętowania, gdyż w swój kolejny patrol wypłynął kapitan Joachim Szepke. Jego patrol trwał od 3 grudnia 1940 roku do 1 stycznia 1941 roku. Jedyną możliwością, by cała trójka się spotkała, był styczeń 1941 roku, gdy wszyscy trzej oficerowie przebywali na lądzie, pomiędzy patrolami, lecz wtedy nie było już okazji do świętowania. Z całą trójką wspomnianych asów wiążą się 3 tajemnice z ich ostatnimi chwilami życia, do dziś niewyjaśnione. W roku 1923 jako 15-letni chłopiec Prien porzuca naukę w szkole i wstępuje jako majtek do niemieckiej marynarki handlowej. Awansuje na kolejne stopnie marynarskie i 8 lat później, w roku 1931, już jako mat uzyskał kwalifikacje do szkoły kapitańskiej. W wyniku kryzysu lat 30. nie może znaleźć jednak pracy. W roku 1933 25-letni oficer wstępuje do marynarki wojennej Kriegsmarine. W roku 1935 kończy szkołę dla marynarzy floty podwodnej. Od 1936 do 1937 służy jako oficer wachtowy na U-26. Dzięki znakomitej reputacji, jaką uzyskał, został uznany za jednego z 6 najlepszych oficerów niemieckiej floty podwodnej. 17 grudnia 1938 roku otrzymał dowództwo okrętu podwodnego typ 7B U-47. W maju 1939 roku w trakcie ćwiczeń gry wojennej na Atlantyku został uznany za najbardziej agresywnego dowódcę, który strzela torpedami z najbliższej odległości i odnotował największą liczbę trafień. Po rozpoczęciu działań wojennych zasłynął z brawurowej akcji zatopienia brytyjskiego pancernika HMS Royal Oak w bazie brytyjskiej marynarki wojennej w Scapa Flow z 13 na 14 października 1939 roku. Po tej akcji załoga U-47 wymalowała na kiosku okrętu szarżującego byka. Stąd wziął się przydomek Priena – byk ze Scapa Flow. Kapitan Günther Prien zaginął wraz z całą załogą U-47 7 marca 1941 roku na północnym Atlantyku. Hitler zakazał podawać do publicznej wiadomości informacji o śmierci Priena. Dopiero 10 tygodni później, 23 maja 1941 roku, zdecydowano się na poinformowanie niemieckiej opinii publicznej o śmierci kapitana Günthera Priena. Informacja ta wywołała w społeczeństwie prawdziwy szok i niedowierzanie. Przeglądając materiał zdjęciowy kapitana Günthera Priena, zauważyłem na kilku zdjęciach, że na kurtce czy mundurze zawsze brakowało jednego guzika. Nie sądzę, by jako dowódca okrętu był tak nieelegancki i pozwolił sobie na takie niechlujstwo. Było to raczej spowodowane jakimś morskim przesądem. A propos guzików, trzymam w dłoni guziki Kriegsmarine. Jeden jednostek nawodnych wykonany z aluminium, na odwrocie widnieje napis Kriegsmarine 1940 oraz drugi guzik, który nosili marynarze na okrętach podwodnych, z tworzywa sztucznego. Mało kto wie, że na odwrocie tego guzika widnieje również napis Kriegsmarine 1942, lecz pisany gotykiem. Tego nie zobaczycie Państwo w żadnym muzeum. Jako 18-latek wstępuje do szkoły marynarki wojennej we Flensburgu, rodzinnym mieście. Po jej ukończeniu służy na pancerniku Deutschland. W latach 1935-36 jest pierwszym oficerem wachtowym na U-13. Przez kolejne 2 lata do roku 1938 jest instruktorem w szkole torpedowej Flensburg-Murvik. 29 października 1938 roku obejmuje dowództwo U-3, typ 2A, na którym po rozpoczęciu wojny odnosi pierwsze sukcesy. Od stycznia do kwietnia 1940 roku jest dowódcą U-19, typ 2B, na którym w trakcie 5 patroli zatapia 9 statków wroga. 30 maja 1940 roku otrzymuje dowództwo U-100, typ 7B.
Na Usto w czasie pierwszego patrolu zatapia 6 statków wroga. Staje się jednym z najlepszych dowódców okrętów podwodnych, w jednym rzędzie z Ginterem Prienem i Otto Kretschmerem. Kapitan Joachim Szepke doczekał się przydomka, najlepiej wyglądający oficer i jego wysokości. Sprawił to jego nonszalancki styl bycia i ubierania. Był nie mniej popularny w społeczeństwie niż Ginter Prien. Tuż przed swoim ostatnim patrolem w lutym 1941 roku przemawiał do tłumów młodych Niemców w Pałacu Sportu w Berlinie. 17 marca 1941 roku, atakując konwój HX-112 o godzinie 1:30 po wynurzeniu, jego okręt Usto został zaatakowany przez brytyjski niszczyciel osłony konwoju HMS Vanoc. W tym momencie kapitan Szepke, stojąc w kiosku okrętu, wydaje rozkaz natychmiastowego opuszczenia okrętu. Włazem wydostaje się 6 marynarzy i w tej samej chwili znajdujący się w kiosku Usto kapitan Szepke zostaje przygnieciony do urządzeń na pomoście. Jednocześnie zostaje zablokowany właz wyjściowy, odcinając drogę ucieczki pozostałym członkom załogi. Usto tonie. Wraz z 49 marynarzami i przygniecionym w kiosku okrętu dowódcą. Kapitan Szepke, nie mogąc wydostać się ze śmiertelnego uścisku, pogrąża się wraz z okrętem w odmętach oceanu. Istniała relacja jednego z 6 uratowanych marynarzy, który stwierdził, że kapitan Szepke, idąc pod wodę wraz z okrętem, salutował, oddając honory uratowanym marynarzom i żegnając się z nimi. Inna wersja mówiła, że w momencie odczepienia brytyjskiego niszczyciela HMS Vanoc od Usto ciało kapitana Szepke zostało wyrzucone do oceanu. Jak było naprawdę? Która wersja jest prawdziwa? Do dziś nie wiadomo. Kapitan Joachim Szepke przeżył 29 lat. Otto Kretschmer to najbardziej ciekawa i barwna postać z całej trójki. Do dziś nazywany królem tonażu, ze względu na największą liczbę zatopionych statków wroga. Pomimo że w marcu 1941 roku dostał się do alianckiej niewoli, to nikt w czasie wojny jego rekordu nie pobił. Jak go określano? Że miał maniery prawdziwego oficera i dżentelmena. Był bystry i nad wyraz odważny. Otto Kretschmer do Kriegsmarine wstąpił w latach 30., gdy po dojściu Hitlera do władzy zaczęto tworzyć od podstaw broń podwodną, U-Bootwaffe. Dowodził 3 okrętami podwodnymi, U-35, U-23, na którym odbył 8 patroli. Następnie 18 kwietnia 1940 roku otrzymał dowództwo U-99, typ 7B. Na U-99 również odbył 8 patroli. W trakcie swej kariery wojennej zatopił 47 alianckich statków o łącznym tonażu 273 333 BRT, chociaż różne źródła podają różne wyniki. 17 marca 1941 roku w trakcie bitwy z konwojem HX-112 jego U-99 został zaatakowany przez brytyjski niszczyciel HMS Vanoc, który zmusił U-99 do wynurzenia. Kapitan Kretschmer wydaje rozkaz do samozatopienia okrętu, na którym ginie 3 marynarzy. 40 wraz z Kretschmerem dostają się do alianckiej niewoli. W walce z tym samym konwojem niespełna godzinę wcześniej zginął jego przyjaciel, kapitan Joachim Szepke. Być może szczęście, które Kretschmerowi dopisywało, zawdzięczał końskiej podkowie, którą kazał przymocować na kiosku swego okrętu. Kapitan Kretschmer miał swoją metodę. Wpływał niespostrzeżenie w środek konwoju i odpalał torpedy, wyznając zasadę: 1 statek i 1 torpeda. W niewoli przebywał najpierw w obozie jenieckim w Szkocji, a następnie w Kanadzie. To właśnie w obozie numer 30 nad jeziorem Ontario koło Bougainville jako starszy obozu założył tajną organizację o kryptonimie L'Orient, która dostarczała admirałowi Karlowi Denisowi informacje wojskowe. W tym też obozie wraz z 3 oficerami, dowódcami okrętów podwodnych, zaplanował i przygotował ucieczkę z obozu. W tym celu do wybrzeży Kanady został skierowany okręt podwodny U-536. Jednak krótko przed terminem ucieczki zawalił się sufit tunelu, którym mieli oni uciekać.
Otto Kretschmer został aresztowany i uznany za jednego z najniebezpieczniejszych jeńców i dlatego został zwolniony z obozu jenickiego jako jeden z ostatnich oficerów Kriegsmarine. W roku 1955 wstępuje do Marynarki Wojennej Republiki Federalnej Niemiec, Bundesmarine. W latach 1965–1969 pełnił funkcję dowódcy sił NATO w stopniu kontradmirała. Służbę zakończył w roku 1970. Na temat jego śmierci istnieją co najmniej 3 wersje. W sierpniu 1998 roku z okazji 50. rocznicy ślubu wybrał się z żoną na wycieczkę. Jedna z wersji mówi, że uległ wypadkowi płynąc kajakiem. Druga wersja mówi, że dostał zawału serca na pokładzie statku wycieczkowego. Trzecia wersja, którą rozpowszechnił Horst Bredow, były oficer wachtowy na U-288, człowiek, który posiadał ogromną wiedzę na temat U-Bootwaffe i jednocześnie założyciel prywatnego archiwum, które zbierał od zakończenia II wojny światowej. W roku 1989 przeniósł swoje imponujące archiwum do Altenbruch, na przedmieścia popularnego kurortu nad Morzem Północnym, Cuxhaven. Twierdził, że Otto Kretschmer w trakcie wysiadania z samochodu został potrącony przez inny pojazd. Która wersja dzisiaj jest prawdziwa? Tego nikt nie wie. Otto Kretschmer zmarł 5 sierpnia 1998 roku w wieku 86 lat w szpitalu w Straubingu w Bawarii. Zgodnie z jego wolą jego prochy zostały rozrzucone do morza. Trzecia Rzesza i wojna zrobiła z nich bohaterów i idoli narodu. Wydawać by się mogło, że mieli ogromne szczęście, trafiając na szczyt najpopularniejszych dowódców okrętów podwodnych, z największym zatopionym tonażem wrogich jednostek. Ta sama Trzecia Rzesza i wojna zabrała im to, co mieli najcenniejsze – ich własne życie. Jednak każdy z nich dostał propozycję od admirała Karla Denica, by przejść do pracy w sztabie lub w szkoleniu nowych załóg, okrętów podwodnych. Wszyscy trzej odmówili, przypieczętywując tym swój los. Czy powstał pomiędzy nimi zakład? Żadne dokumenty o tym nie mówią. Ja tego też nie wiem. Lecz jak przedstawiłem na początku odcinka, na pewno nie w listopadzie i grudniu roku 1940. Biorąc również różnicę w zatopionym tonażu, jaka istniała pomiędzy Kretschmerem a Szepkę, jest bardzo mało prawdopodobne, by doszło do takiego zakładu.